Babki lubią strasznie śpiew. Głosem miał dobry, bo dwa kielichy kropnął, wysiłki, to śpiewał dobrze. Witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj jestem gościem kapitana Tadeusza Lutaka. Witam jeszcze raz serdecznie. Bardzo mam duży zaszczyt, że tutaj mogłem trafić. A ja się cieszę, że się przyjechali, że pamiętacie o mnie, że taki człowiek żyje. Tak, to się bardzo cieszę. Tak, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Ja się cieszę, że mogłem tu przyjechać i przywiozłem taki album o przedwojenne samochody i motocykle tutaj w fotografii. Są też właśnie zdjęcia tutaj Sokoła 1000, Sokoła 600. Sokoła 1000 to było bardzo dużo tych motorów. Sokół 1000. Tak, u nas to było chyba ponad 20. Ponad 20, tak? Pułku, tak. O, bo my na przykład na defiladach na temy to my jeździły na Sokół 600. Po 6 motorków w jednym rzędzie, równiutko do centymetra do tego. To my szkoliły troszkę, ale były dobre kierowcy. A to motory były piękne i te malowane były ładnie, te kolory, to wszystko także... I pamięta pan, jakie kolory były? No było dużo takich niebieskich, a nie te prześliczne, tak. Tak, żeby było na pokaz, można powiedzieć, tak. Bo No tak, bo ja się właśnie interesuję motocyklami i ten Sokół 600 i Sokół 1000 to jest dla mnie coś fajnego, a jest bardzo mało informacji, a tym mniej... Sokół 1000 to było bardzo dużo, bo zastępowały jedne dywizje końsko. Zlikwidowali konie, a były motory. I na motorze z przyczepą to był ciężki karabin maszynowy, no i 3 obsługa na tym. Tak. To brali na udział to pod tym, nie z Migrodem, tylko to do niewoli wzięli Niemcy, całe te kompanie wzięli, bo podeszły, tam było 3 te z międzygór te drogi, 2 były obstawione, a 3 Niemcy wykorzystali i wzięli do niewoli. Te motory także nie funkcjonowały 24 godziny może. Dostali się do niewoli. Czyli od razu zabrali te motocykle, tak? Bo tam my zabrały kompanię kompanię wojska niemieckiego, ale potem odbili, bo zaszły z drugiej strony, co droga była nieznana, boczna taką, a Niemcy wiedzieli. A otoczyły i zabrały z powrotem, tak. Ja mam tutaj, przygotowałem sobie zaraz jeszcze trochę takich chronologicznie pytań różnych tutaj do kapitana, bo w ogóle wszystkiego najlepszego, bo 107 lat, tak? Tak jest. Pan kilka dni temu skończył, pan kapitan. Gratuluję takiego wieku. A ty jeszcze 120 przelali. No, oby zdrówko dopisało. Ja trzymam kciuki i myślę, że widzowie tak samo. Mam tutaj zapisane, że urodził pan w 1917 roku, a w 1937 jakby zaciągnął się do wojska, i w 2. Batalionie Pancernym w Żurawicy, tak? Żurawicy. I od razu to były te motocykle, czy? No od razu nie, pierwsze szkolenia różne tego, a potem byłem, bo on był dobry kierowca, przeznaczony byłem, a do tego był ci dowódcy ze mną. Było we Lwowie, był pułk czołgów, to my co tydzień prawie jechali z oficerami, to na motorach na ten do Lwowa. Tam należało pod Żurawicę i badania różne te, to my jeździły, a potem był podział tego i do Ukrainy zabrały Lwów. No tak. Bo we Lwowie to było masę Polaków takich krwi i kości. No mój dziadek mieszkał pod Lwowem. Bardzo dobrych, To był taki Jasiu Zieliński. We Lwowie to on tam w restauracjach tańczył, bawił to. Potem do Krzyżowa, w Krzyżowie mieszkał, a już nie żyje, widzę. Tutaj mamy tu mamy jakieś zdjęcie.
To nie bardzo widzę, ale Karczyński. Wycieczka do Lwowa. Co? Wycieczka do Lwowa to jest. No. Z sanitarkami co jeździliście. Tak. To my jeździły na wycieczki do Gdyni, bo mieliśmy boksera Koprowski się nazywał, bardzo ciężki i na mecz my pojechały, zawsze wygrywał do Gdyni. W Gdyni z tym marynarzem się bił, ale se wypił 2 piwa przedtem, a to nie wolno, musiał ten. Jakby do brzuch, tak go usadził od razu, pan nie przegrał. Tak, ładowaliśmy się, że wygrał, ale to był chłop, jak się rozebrał, to już strach był. Obrośnięty był jak niedźwiedź, całe plecy, wszystko. No i chłop był taki po byku, można powiedzieć. Tak. No i przegrał i tego, uszkodził mu wzrok, bo ja był najlepszy strzelec, a on był na drugim miejscu. A potem w ogóle w tarczę nie trafił nawet. Tak, dostał gdzieś tak, co mu uszkodził. Niemiec był też chłop jak byk, dobry bokser. To raz jak trafił, jak oszałamy w boksie, to już tyle, przepadł. Tak. No tak. A jeszcze mam jakieś pytania, właśnie wspomnienia z tym motocyklem, czy jak tam dostaliście te Sokoły, czy były jakieś kursy, szkolenie, jak naprawiać, albo co się, czy jakieś wspomnienia, co się zepsuło na przykład? Nie, to w wojsku tak było, szkolenie trochę to, każdy coś nas zładował, co te drobne rzeczy, a jak już było grubego, to byli fachowcy. I fachowcy robili go tego. Czyli byli mechanicy. No. Tak, ale to były piękne motory. Na takich imprezach, jak my jechały, gdzie na święto było duże defilady, po 6 motorów, równiutko do sznureczka, panie, to parę tych 4-5 rzędów, to na defiladę, a na tym to ludzie kolano spatrzyły. Tak, wojsko ładne motory. No tak, młodzi Tak, to chłopacy. było, prezentowałem się bardzo dobrze. Tak. A te kolory, te Sokoły 1000 też były na w niebieskich Nie, kolorach? zielone były. Zielone były, tak? Zielone, tak. Przyczepa, wszystko zielone i to były motory większe, dużo. Tak, Sokół 1000, ale były bardzo dobre. Okej, bo ja czytałem, że też czarne były, nie? Ale tu u pana kapitana były wszystkie te zielone. Zielone, czarne ja nie widział, nie będę mówił. Tak. Na zielono, no, tam na tym przyczepie były paski jeszcze do upiększenia do tego. Tak, żeby ładnie bardzo wyglądały. No i to były motory bardzo dobre. Tak, tak. Okej, co jeszcze tutaj mam? Tutaj mam taką zapisem, że jak była akcja Ukraińcy dywersanci i osobistym był pan kapitan kierowcą motocykla porucznika Stanisława Rączkowskiego. Tak, że tam też to tym Sokołem... Rączkowski to był tak, ale nasz dowódca to był porucznik Ziemski. A Rączkowskiego my nie bardzo, to był niedobry strasznie. Ja ich woził na babki, to jak pojechał, to mróz był, a wpierw na polu trzeba było czekać, dokąd się bawiły i tego. A z Ziemskim jakbym pojechał, bo Ziemski to był nasz dowódca, to jakbym pojechał, to oni się tam bawiły, bo tam się rozbierali do Nagusa i tego, wszystko tańczyło. To nie chcieli, żeby tam żołnierz patrzył. Ale on chwilę puścił, to czech smaku nabrał, no ile musiał wyjść. I jedną wódkę, 2 do wypić, żeby nie zmarznąć. Taki był życiowy człowiek. No na wojnie, bo było tak w jednym miejscu, że taki skarpie nawet, uzupełniali tę benzynę, a Niemcy wypatrzyli, gdzieś to dobry strzelec był, trafił w tę wieżę od czołga w te, no i dowódca był najwyżej, bo potem był w środku strzelec, a kierowca to siedział na podłodze, tam to siedzenie całkiem na dnie tego. Urwało mu głowę równo z ramionami, tak, bo on był zaraz potem, bo niedaleko był, to podjechał motorem i widziałam, pani. To go szkoda, bo ten Rączkowski to był niedobry. Ja na Ford napadły Ukraińcy, bo tam broń, amunicja, one już ładowały z dawna. To my podjechały, a jeszcze były do tego Fortu jakie 500 metrów, już rozstrzelali ci partyzanci, panie ukraińskie, ostrzelali. To my skakali z motoru, to ten,
Rączkowski w jedną stronę, ja w drugą, a potem motor my zostawili i na leżąco z bronią naładowaną złapaliśmy wszystkich wtedy. 5 było tych, ale to było ryzyko w nocy, po ciemku całkiem tego. Tak. I tam wtedy tym motocyklem 600, Sokołem 600? Tak, tak. Czyli on jako pasażer jechał, czy był z wózkiem ten Proszę? Sokół? Ten Sokół był z wózkiem, czy jechał? Był z wózkiem i bez. Odejmowało się. Tak. Także jak mnie chodzić z oficerami od Lwowa, czy gdzie to z wózkiem, a tak to bez. Okej. Bo na dwóch się siadało, jechało. Tak, bo taki wypadek był. Porucznik właśnie ziemski, on strasznie lubił babki. I tak starosta pojechał na jakieś szkolenie do Warszawy na 10 dni. A ten starosta pojechał rano, a ja już do południa mu tę żonę przywiózł. Cały czas pokoik on miał ładny, to w tym pokoiku siedziała i on miał klucz tak samo, to kawę czy co tam doniósł, a tak to mnie kozo chodzi. Ale jednego razu poszedłem, a nie wiem czy tego, mówi, że mnie zapukał. Stołem ja na gusienko w tym łóżku, malowała se paznokcie u nóg. Ale się tam niewiele speszyła, bo na chłopu lubiała, no to chłopa jak widziała, to nie robiła różnicy. Tak. Ale potem tę kobietę zabił, bo miał tydzień czy ile jechał, to było w zimie, zawierucha strasznie było mróz i rampa kolejowa była, jechał z Żurawicy do Przemyśla z nią. I taka zawierucha była, rampę mu spuścili przed samym nosem, oj walno, on się uchylił gdzieś, ale walło i tego, także tego. To byłby siedział pieron niewiele, bo to starosty i tego. Ale wojna zaszła i na wojnę był potrzebny pieszenie. No tak. To mnie okantował porządnie, czego mnie pukał. A ja nie pamiętam, czy pukał, czy pukał. Tak. Ale baba, ona tam była specjalnie do chłopa, się bardzo nie przejmowała. Pewnie była mądrzej zawołała. Mam jeszcze tu pytanie o kampanię wrześniową, bo pan kapitan był gońcem, tak? Właśnie na Sokole 600. Tak. Bo wcześniej pan kapitan jeździł Vickersem, tak? Na różnych, tak jak doczytałem, tam na różnych stanowiskach. Na różne, tak. A później z Sokołem. Bo był i czołg Vickers taki był tak samo i miał te TKS-y, to też były bardzo dobre motory. Było 2 obsługa, 2 karabiny maszynowe ciężkie i szybko. TKS to 60 km jechał i więcej można było jechać. To była zasadzki, gdzie jak my wypadły, to Niemców my przetrzepały. To było tak we wojnie na przykład, że Niemcy były atakowały Polskę, a w tych życie w stajaniu w takim były nasze czołgi, one nie wiedziały nie tego. Wyjechali, wycięli tych Niemców prawie do jednego i uciekły, bo on 60 km jechał, to jechał jak pieron pan. To był taki wypadek, tak. Bo ja na przykład na szkolnie jeździę. Byłem i na takim TKS-ie, bo on jechał bardzo szybko. Jechałem, a potem skręciłem, straszne czucie miał. Skręciłem. Wykręciło mnie 10 razy w koło młynka i walnąłem słupa. Takiego co telefony, to wszystko dawniej było w słupach. Ale co, wojsko, w każdym czołgu łopata, chłopy wyszły, wyżarły dziurę, wstawili słupa. Ale ten słup był, bo tak ciągłe te druty, to wskoczył, potem tak był na pół leżącą, można powiedzieć. To go chyba nie zmieniły, aż zmieniały całą trasę, albo co, a może ale w wojsku tam widzę tego, no wypadek był, No tak, człowiek no tak. Pierwszy raz na temat, to jak przykręcił to loto, jak wiatrak w koło, nie tego. I czym zatrzymał, to moment zaszło. Nie? No tak. Tu jeszcze słyszałem taką historię, że tam ktoś jechał z meldunkiem chyba, jako pasażer z tyłu na tym Sokole i zginął od pocisku. A to tak, tutaj nie, bo zginął na przykład taki mój,
co my ochraniały całe, generała Maczka, to wszystko kapral Kaczyński, to najlepszy mój kolega był. Ja spał na górnym łóżku, on na dolnym pode mną. Nawet tylko był niedobry, bo jak cygary w nocy palił, to raz zapalił ten silnik, to my ledwo uciekły, panie. Trzeba było do rana, to było w zimie, by sprzątać. Tego po śniegu już było tego to. Ale chłopy pomogły, wyzbierali do deka i nikt nie wiedział nic z tego. Ale co to był za czynnik? Prosto. Co to było? A zapaliło się od papierosa siennik, to wszystko. Aha, siennik. Tak, tak. A wartownik na ten się źle mu nie poczuł, a niczego, bo na korytarzu zawsze warta była. A do rana my sprzątali bez śladu. Potem ten magazynier tam jakoś z nim załatwiły, to siennik przyjrzeli, to wszystko. Tak. To zginął ten Kaczyński na wojnie. Generalnie to Starego Dzików chyba to było, stamtąd do niewoli. I w Przeworsku, już ono znaje tam, gdzie cukrownia, cukier wyrabiają w tej fabryce, bo mniej wartowników trzeba było, bo tam było tych hal, to wojsko wygnały, to spół było w tym. No i ja go za rękę trzymał, bo coraz słabszy był, ale upadł na kolana te. Próbowałem go podnosić, a Niemiec ten, co kawałek pilnowały, to nie. Szczelił mu z tyłu 2 razy w głowę, wywrotka podeszła ścisłego i już go więcej nie widział. A był dobry żołnierz, taki no 100%. A jeszcze co? W łańcucie, bo tego jedzenia było mało, każdy był głodny. 2 panie były na zakupach. To jedna miała tę torbę, kupiła kajzerek, taki dawniej były te bułki kajzerki, teraz tam może są, ale mniej. A 2 te kajzerki mnie dała, a ja połamałem, bo to było dobrze, na szczęście jedną kajzerkę podzieliłem, ale jedne te czwarteczkę wziąłem, ale tak bym wziął 2 bułki, bo pusty żołądek już był, bo nie dostawałem tylko chochelkę takiej zupy. To tam było 2 kawałeczki niemięsa ziemniaka, i solone, tyle, że było ciepłe. Tak. To był każdy głodny. To ja to zjadł, to tak bym wziął całą kajzerkę. Tak bym się dobrze czuł i chłopem poratował trochę. Tak, ale ten Kaczyński to, bo go za chwilkę, to już nie było rady pogryźć, bo był taki słaby. I za chwilę go zastrzeliły, to z niego i tak by był nie szedł, bo upadł żywcem. Tak. To był gorąc niesamowity, żadne wody mi nie dostały nic. Tak. A w Przeworsku to nas tam pilnowali, to co najgorsze, do dzisiaj mnie boli. Oficerowie jakie wyższe niemieckie wyszły na 2. piętrze, było balkon taki, śniadanie se zrobiły. Tutaj było ze 2000 tych żołnierzy naszych w niewoli na polu. Ugryzą chleba czy tam coś i ciską. Na to się rzucało 1000 ludzi, a i tak mnie nie złapał, poszło pod nogi i zadeptał. To do dzisiaj, to strasznie mnie, to wstęp straszny. Tak. To Niemcy tak robili. Tak, i zdjęcia se robiły, a pamiątkę. A to na wojnie tak jest. Ja jeszcze tu mam A troszkę... potem on kombinował już. Wlazłem pod wagon, bo ja na stacji tatuś był kolejarzem, to mu nosił jedzenie. To jak pod wagony stoję, to my splądrowałem po tych wagonach. To on wiedział, była taka zasuwa, prócz drzwi. Jak ta zasuwa była zasunięta, to drzwi nie otworzył. Tak my byli, bo nas w Krakowie zbadały już doktorzy. Ja nawet bardzo dobre miał, bo miał do Bałora. To miał dobrze. A resztę miał do fabryk. A we fabrykach jak robiły, jak nie wyrobił normy, to zamiast kromkę chleba, to dostał pół kromki, bo nie wyrobił. A były takie rzeczy, co nie znał pierwszy raz, nie dałem tego. No i potem Anglicy, Amerykanie bombardowały, to zginęło naszych parę żołnierzy, panie i tego. A ja już uszedł, bo 6 nas skoczyło z tego pociągu
to za 2 godziny za 3 jechali z Krakowa, badane do Niemiec już na te roboty. Ale ja byłem z tego, żeby kombinował, bo we wagonie jeden Niemiec był zbrojony. Ale se w kącie siód pani go wzięła, wtedy mnie wyskakowały, ja pierwsza, to jeden taki żak z Ostrowca rękę se utrącił. To nie wiem, bo go potem woziła ta Niemka, bo Niemka nas przyjęła. On miał karę śmierci za przyjęcie Polaka, tak jakby za Żydów czy coś, nie? Ale ryzykowała. Miała 2 córki takie dojrzałe, trzymała nas na poddaszu w takim pokoiku, ale no dała jeść, 2 dni my byli. A tego, co miał Niemka was przechowała, tak? Tak. A tego, co miał tę rękę utrąconą, woziła, był taki chłopca, naprawiał. No a nie mógł zrobić, że nic, bo ręka. No i zostawiły my go, a my poszły. A jego po 2 tygodniach to go zawiezła, kupiła mu bilet na stację, odprawił, bo potem pisał do mnie. Z Ostrowca był taki wysoki chłop, za 2 metry miał chyba. Tak. Oj, odstawiła, to ona też ryzykowała życiem, to ona, ale to dobrzy ludzie są takie i takie są, wszędzie. tak. Tak. To w Polsce też jeden był strzelał, a drugi był wydał. Tak, żeby trafili na dobre te. To nawet w lesie taka leśniczówka była, to było spokój. I z tych Niemiec ja przyszedł w mundurze tutaj. Tydzień czasu zeszło. Potrafiłem przyjść, no to trzeba było, jak tam gdzie Niemca, trzeba było się schować i tego. Ta droga była strasznie niedobra. Tak, ale przyszliśmy tu już we Wiśniowie, przychodzimy, bo nas 6 szło, przychodzimy, a tu Niemcy stół rozstawiony mają, piwa, bo oni lubią piwkować, a na harmonii grają, tańcują z naszymi pannami, a nie, ale się 2 nie spodobało. I za nami, bo my do Markuszowy bez Wisłą na drugą stronę się chciałem dostać. No i ale tak, tu był odmiot z tej strony, a z drugiej strony woda była za 7 metrów głęboko. To ja umiał dobrze pływać, ale te łaszki wojskowe grube, jak namokły, to ciężki też było ciężko. A 2 mnie ledwo uratowałem, popili się trochę wody, a nie, przypatrzyły się, wróciły, siadły na motory, bo one miały ważniejsze piwo, te babki im lepiej pasowały. Oj, do domu przyszedł od Wisłoka, a jeszcze gdzie? Na Pasternikach, tam jak Leśniak ma ten sklep i to, tam siedziałem, bo tam był kanał główny w tym kanale. No, szczęścia na pewno dużo Tak. i jakaś tam opatrzność gdzieś tam czuwała Tak jest. chyba, nie? Bo to... No, mieliśmy mały Po ciągu problem. jak my skoczyli w nocy, tego, tak wyglądało, bo to ciemno było do Księżyca, że jest szosa zaraz przy tym, a to była woda, rzeka szła, zaraz przy torze wzdłuż i tego. To każdy był zgrzony, jak wpadł to dobre było, bo się ocudziło razu w tej wodzie. Ale było tak, chlub jeden, ja pierwszy skakał. Potem drugiego usłyszał, a resztę już nie było, pociąg leciał, to czekała chwilkę, zaczął się zajął. Tak. No i potem my szły całą noc, do takiej leśniczówki my zaszły. W lesie kobieta była sama i 2 córki, a mąż był na wojnie ruski z Niemcami, co była. A nie na wojnie, był wysokim oficerem i tego. Ale była kara śmierci za przyjęcie Polaka, tak jak my za Żydów, co my mieli. Tak. Ale ryzykowała baba. No to dobrze, że też właśnie się znalazła taka, która chciała zaryzykować, A to nie? się nam udało tak. Że no to na dobrych ludzi tutaj. Tak jest, na dobrych ludzi trafiło. To nas jedzenie poratowała trochę, bo choćby tam mieli pieniądze, a nigdzie do sklepu nie można wejść było, bo ludzie zaraz obserwowały, by nas by zwinęły. Jeszcze tak sobie myślę, co mógłbym zapytać, bo tu tyle jest pytań właśnie. Czy jakieś jeszcze te przedwojenne takie rzeczy, jakieś wspomnienia? Nie, no potem Czy wcześniej coś w ogóle przed wojskiem też pan kapitan coś jeździł też motocyklami, czy dopiero w wojsku miał z pojazdami w różnymi? wojsku.
wojsku. A po wojsku potem, jak mnie z niewoli uciekł, to do Armii Krajowej należałam. Ja mam 32 akcje z bronią w ręku. Tak. W Rzeszowie pracował, w pół do 6 pociąg jechał, to nieraz tam przyszedł i prosto na pociąg jechał do roboty. A to nie było takiego. No i 4 razy był wyznaczony do Niemiec na roboty, a nie razem nie jechał, tylko uciekał. To mnie spał w domu nigdy. On spał po obcych stodołach, z tyłu się doszło, to się za dnia upatrzyło, otwarło, garść słomy, to czegi wymorzli, tak? Ale miał taką metodę, że jakbym przychodził, to ubranie w kostkę składał na krześle, na ten, buty pod spodem. Nareszcie raz dzwoni przed, to tyle, co się położył. Pociąg jedzie, huczy, a on się w Krzyżowie miał z drugim pociągiem. Huczy pociąg. No to mu łapnął, nie było czasu się ubierać. A to był śnieg na Kozawie, rucha światu nie było widać. Ubranie pod pachę, buty na bose nogi i zapieprzą na stację i noszą panie. I że mam jeszcze ze 100 metrów, a maszynista zahuczał. Bo przed wojną punktualność była bardzo w kolei w tym. Zachudzał, nogi mi poderwało, zamiast lepiej to nie mogę iść potem, a nie tego. No i, ale poczkał maszynista, pewnie za 2 minuty doszedłem do tego, cały pociąg patrzył, tutaj zimno śnieg, a chłop w gaciach, w koszuli, on się nie ubrał, ubranie pod pachą, to do Czudca jechał na platformie z tego, nie wchodziłem do środka, bo by te ludzie mnie zjadły chyba. Tak. W Czudcu dopiero wszedł, to jako radocha miały wszystkie do Boga. Ale to już po wojnie było, tak? Czy No, to tak, było tak, po wojnie? po wojnie, tak. A ja robił, bo mi... No bo tam jakieś zamachy też, bo znaczy takie jakieś dywersyjne akcje, tak? Tak, Pan tak. kapitan robił na A pociągu. ja miał, bo mi robotę daje z Armii Krajowej w Rzeszowie, zawoźnego w szkole mechanicznej na ulicy Lwowskiej. Tam była szkoła Staroszkoła koło mostu. Teraz jest nowiutko szkoła. Wtedy była starsza, ale tam masę tych chłopaków, bo to była mechaniczna, robili takie różne rzeczy i te. To 3 było chłopów do sprzątania tam do tego, a ja był taki, co załatwił te sprawy, bo tam robili różne rzeczy do sklepów, do tego. Tą panie zamawiał za te, także miał większą robotę. A dyrektor się nazywał Reitmeier, niemieckie to, ale był Polak krwi i kości, bo ja z początku mu nie mówił. A potem to mu powiedział, w razie bym nie był, żeby nie robił żadnego ruchu, że w partyzance jest, jestem na akcję, na te mogę nie wrócić. To już wiedział. Tak, no ale potem jak wojna zaszła, Rzeszowa, tutaj był potrzebny w Armii Krajowej, bo to różne rzeczy się już robiło i tego. I wszedłem. Ale potem po wojnie to 3 razy dawał znać, koniecznie chciał, żebym przyszedł z powrotem. Ale mi nie szedł, bo tu już z Armii Krajowej miałem różne funkcje. Jako zastępca dowódcy i tak. Także mi został, nie byłem. A tak mnie lubią dyrektor i ta sekretarka Sówkówna, taką była, on się potem sekretarką ożenił. To tak było. Jeden z partyzantów, a on był tak, co lubią. I z pociągu, panie, co się gdzie dało, to prowadzą do domu, miał tego towaru do Pierona. No i Niemcy weszli na piwo, przyjechali, bo tam było piwo. Motor postawiły i poszli na to piwo, a on podeszedł, motor wykręcił, była górka, z góry na dół, puścił. Motor we wodzie kawałek ujechał, potem się przewrócił w tej wodzie. A on się zabrał i poszedł. Ale wieczór przyszedł, ten motor potem zabrał. Bo znalazłem u niego, potem ten magazyn miał cały na powale, 2 ściany. Miał tego wszystkiego do Pierona, bo lubią tak łabudzić. Ten motor też w częściach u niego. To się musieli zdziwić, jak weszli. A Niemcy wyszli, straszyli, że wystrzelają pół wsi. A był twardy chłop, się nie przyznał. Musiał się zabrać dziś bez motoru. To miał różne rzeczy.
bo tak było. I on też tutaj mieszkał gdzieś? Za mostem tam dali, tak. Bo tak było, że my już buty pozbierali, w nocy się robiło 50 kilometrów, to ja jednego razu przed w jednym bucie, ale ten się mi rozlazł całkiem. A Niemcom na front szło masę butów, to wszystkiego. To był rozkaz, jeśli miał jakowców, jak szło co, to nam dawali znać. Daj nam znać, że do buty. No to te buty trzeba, a nie za tego. Były takie oprawcy, co potrafiły otworzyć i tego, bo potem to Niemca zamykały we wagonie dla pewności. Bo był taki wypadek, co otwierał chłop wagon, to kolejarz nawet taki. To dobrze, że miał te blombownice, co blombował i to, bo go by je zastrzeliły. Otwierał, no i Niemiec hura na niego, bo nie wiedział, a Niemiec był w środku, tam jedzenie miał. Pilnował. Tak, ale mówi tak, bo temu go do czego otwierał. Uszkodzone było tu, widzę i muszę sprawdzić, mówi wagonica. Umiał po niemiecku dobrze i to. No i Niemiec był do spokój, aby inny to by go był zastrzelił, bez wyjątku. No tak. A butów my zapieprzyli, bo ja dostał 2 pary tych czewików, co szły na wojnę, pani. Potem mamy 2 pary butów, nogiutki, tak. To my zapieprzały, jak się co dało, to tak. Bo potem tak było. On był wartownikiem na lotnisku w Rzeszowie. I tam przyciągli samolot, to samolot był uszkodzony, ale broń była wszystko dobro. W takiej trawie stał. A on jak była 2 godziny przerwy na śniadanie czy coś, to zamiast zjeść, to wyłaził na samochód, zbadał sprawę i rozbijał pomału. Po pewnym czasie rozebrał, że ten karabin maszynowy wyjął z tego. A były mu umówione i ja nawet musiał tak, bo to na Lwowskim mieszkał tam koło mostu. Żonę odesłać, że był żonaty, żona była ze mną, odesłać, żeby nie było świadka. Do Boga nie pojedzie, ja go przywieźć, już za 2 dni to mi poszczył trochę, nie? Mówię, przywieźć, jajek trochę, masa od mamy, to zjem prędzej nie tego, nie chciała, nie, ale pojechała. Bo w nocy o 2 on na rowerze koło Wisłoka przywiózł ten karabin maszynowy do mnie. Trzeba było gdzieś umieścić. Umieściliśmy w łóżku, ale na tym była płyta pilśniowa, a potem była pościel normalnie i tego. Oj, 3 tygodnie spała na karabinie maszynowym, nie wiedziała nic. Po 3 tygodniach było bez tego. Odwiezły, z tym, że bez Rzeszów my nie mogły na głównej stacji nadać, bo tam strasznie pilnowały. Tylko my w Staroniwie, a do Staroniwie trzeba było kawał przejechać. To 2 no zjechało naprzód, a dopiero potem ten karabin maszynowy. I kiedy to było? W jakie lata? Proszę? W jakich latach to było? No, a za okupacji, w jakich to nie tego, to nie pamiętam. Ja. A w Rzeszowie kolejarze odebrali ten rower, bo my dali dałem ten rower, wzięto 2 kolejarzy. Myślałem, ja to karabin maszynowy był ciężki na tego. Obydwa się przewróciły z tym wszystkim. O, ciężki ten rower. No. A, czyli się dało nadać ten karabin jako rower, tak? Jakoś tam owinięte to wszystko, tak? W rurę był tak owinięty, bez cały Rzeszów przejechały i było w porządku. Ale potem szczylo z niego, jak była akcja w Żarnowie i przy tym ścielaniu, bo tak przyjechało wojsko niemieckie, mosty wysadzać na ostatku. Ale my już się zabezpieczyli. Na mosty my wcześniej tor podminowali, że jakby by podjechali, to one by pojechali w powietrze. Ale one zastrzeliły 4 osoby koło mostu, zastrzeliły i nawróciły z powrotem, pojechali do Jasła bez niczego. No, tak to by było do tego.
Oj, potem nawet mnie wyznaczyły do rozminowania tego toru. Ja nigdy takich rzeczy nie robił. No ale się udało, żebym rozminował, bo już nie trzeba było, bo Niemcy uciekli. I te mosty za to dostały. Są do dziś to. 2 mosty, bo już Niemcy przejechali. A potem tak. A on tak było, lubią choć gdzie co zapieprzyć. Zapieprzyłem tam harmonię, taką nową, elegancką, a umiał na harmonii grać. Przyjechał pociągiem do domu, no i nastawił się tak gro na te harmonii jak pieron, panie. A Niemcy wcześniej samochodem jechały, bo już podejrzany był. Przyjechali pod chałupę i w chałupie były słuchały. Czekały jak wygrał ten kawałek, blady, a on takie oczy zrobił. Co się stało? No i zabrali go wtedy. Ale nic, tyle, że mu wlałem mu trochę, dostał pucowe i harmonię zabrały, a tak to go lubiały, ty stał w tej robocie, że go nie ukorali nawet. A to my się śmiałem, że wymianę zrobił dobro, bo harmonię przywiózł, ale Niemcy miały lepszy ten, przywiózł wcześniej. Także było do tych akcji różne. No. Plac, a tutaj widzę, że jest taki plac, to zdjęcie, tak, nie, czy rysunek, plac szkoleniowy Żurawica 38. O, i nawet Sokół też jest namalowany. Coś napicie się właśnie, a tutaj Dziadu chce się napić? Daj to. no, bo tu tyle rozmawiam. Ja już nie wiem, ile my tu siedzimy, Jak tego ale powołaj, dziadziu. 16, nie, o której przyjechaliśmy? A koło wpół do trzeciej, koło trzeciej. Dokładnie o trzeciej, bo ja To 2 godziny, no. Aha, 1,5 godziny, no. Także ja na bieżąco zapisuję swoje uwagi, jak coś to później jeszcze... No, jakoś to tam, no fajnie, naprawdę jest fajnie usłyszeć. Także tego ja wszystko. przygód mam strasznie dużo. Tylko miał szczęście w życiu. Bo mógł zginąć parę razy bez tego. Czyli najważniejsze szczęście Tak, chyba, nie? tak. Szczęście, więcej szczęście trzeba mieć jak rozum. I to dobre. Jak rozum. I zawsze wychodził na cało. Czasami kalkulacje nic nie pomogą. Tak. Bo na tym karabinie żona potem spała, nie wiedziała nic. No ale potem tak było, że trzeba było go dostawić tu do Szczyrowa. No to zabrały i tego. Tylko tam był stolarz taki w następnym pokoju, to jego my się boi, bo on nie należał, żeby go nie doszło. Ale on się robił cały dzień, on robił to sporo. No. Bo to w nocy trzeba było, panie. Nie spać, to ją w nocy niewyspanych strasznie dużo. Teraz nad piwą to wszystko. Jeszcze tak myślę o tym, bo tu widzę, że tych tankietek jest też. Wszystkie zdjęcia to są właśnie ten? Z kolekcji? To jest kolekcja dziadzia, tak. Plus jeszcze o takie 4 się odnalazły. To są te zdjęcia, które Te zostały 3 i tam ocalone. jedno. 2 rzędy to jest żurawica. Zaraz zobaczę. A masz te wszystkie rzędy, to znaczy to Ja w to wersji wszystko cyfrowej, tak? zeskanowane, wszystko Bo ci ja dam. bym to sobie Łącznie dał później. z dyplomami, łącznie z nieśmiertelnikiem, wszystko ci dam. No. Także nie ma problemu. Super, ja zobaczę sobie jeszcze tylko te To zdjęcia tak dałem, bo tego tu Sokoła. jak I to mam najlepszy dowód. Nie powiedzą, że mnie był na wojnie, bo to go nie ma nikt. Tak. Nieśmiertelnika. To my dali w koszarach. Dostały, no i szczepienia. 6 szczepień było w jednym dniu. To tak chłopy pochorowały, że strach. Tu jest TKS z boku. Ale tutaj patrzę właśnie na ten... Właśnie na tych czarnych, białych fotografiach to ciężko właśnie wyłapać, bo teraz te Tak, Sokoły tak. 1000 często są właśnie czarne, malują na czarno, a to jednak ten kolor zielony to też jest dla mnie ważne przy odbudowie tego Tak. mojego Sokoła, on jest z 38 roku. No. No i chcę, żeby właśnie tą troszeczkę, tą Nie pamięć wiem, co historyczną... zrobi z tymi częściami, bo jakby to bym może odkupił od nich, z mojego tego. Tam z tej szopy, z tej szopy. Musimy podjechać tam, może wiszą jeszcze na tej Tak, a powale. tak to bardzo dobrze. Piotrek Szopa się opiekuje. Pierwszą książkę to on napisał całą o tym z mojego opowiadania. No i na każdej akcji jest, na każdym tym.
Gdzie jestem w Rzeszowie wyznaczony, to on jest. Gdzie nie wiem, człowiek nic. Tak. Panie kapitanie, mam jeszcze tu dla kapitana koszulkę, którą zrobiłem Dobrze, tutaj z Krzysztof. silnikiem właśnie Sokoła 1000, który odbudowuję. O, to będzie Z dobro 36. Piękna pamiątka. Tak. Także to zostawiam i tutaj mam też dla wnuka, bo Bo ja mam wnuk też dobrze, że utrwala też te wszystkie Tak. wspomnienia i wydał paru właśnie miejsc mam książkę. koszulki te wojskowe, przepiękne. Dzięki. Tak, ale ubieram tylko od święta wielkiego. No tak. Tak, bo lubię i wojsko do dzisiaj lubiłem i lubię. Ja jak użył wojsko, co szło, takie co przyjezdne tego, do nas przyjdą z kawalerii jeden zapstrągowy, krewny taki, a już dawno nie żyje. To chłop miał ze 2 metry wysokości, zbudowany, szabla za samej ziemi, to tego nie zapomnę, jaki chłop był, no. Przepiękne wojsko było, tak. No tak mówią, za mundurem panny sznurem. Tak, tak. Tak. No i tak się udało, że mnie wojsko bardzo lubiło. Mam pułkownika takiego, to i za żoną był u mnie. Może też dlatego, że pan kapitan śpiewa też No, piosenki, śpiewa, bo tak, też słyszałem, tak, tutaj słuchałem po drodze, No. wnuk mi puszczał, też poprzerabiał trochę tam i śpiewa też bardzo ładnie. To ja jednak zaśpiewam mam piosenkę. To chętnie posłuchamy. Nie? Tam w cieniu bzów, gdzie altana, żegnało dziewczę ułana. Żegnaj dziewczyno kochana, ja idę na kwaby, na bój. Zagrzmią nam huczne fanfary, zagrzmią nam huczne fanfary, ale dochowaj mi wiary, gdy wrócę do ciebie, jam twój. A gdy nie wrócę, w polu znajdziesz mój grób, gdzie grób żołnierza, jak graniczny tkwi słup. To ukochany żołnierz twój trzyma straż, z jego krwi Polskę masz, z jego krwi Polskę masz. To ukochany żołnierz twój trzyma straż, z jego krwi Polskę masz, z jego krwi Polskę masz. Dziękuję. To kiedyś był starosta, tu 8 ludzi było, to delegacja. Ładowali się strasznie, że zaśpiewał, bo ja lubię śpiewać i mam wojskowych tych parę piosenek i to. Ale jakby się zagadały o polityce, o tym, o wojsku, brakło czasu i nie zaśpiewałem, bo musiał iść, 2 godziny było. Oż taką prywatną piosenkę jedna. O. Chłop do miasta na jarmark niósł koszyk jaj z cebulą, a że na polu był wielki wiatr, to przykrył je koszulą. Panienka jajka kupić chce, nie jest to żadna bajka, lecz podnieś pan koszulę swą, chcemy zobaczyć jajka. Panienka jajka kupić chce, nie jest to żadna bajka, lecz podnieś pan koszulę swą, chcemy zobaczyć jajka. No jest i humor, jest i... No, ja śpiewać to lubię, piosenek mam strasznie dużo. No. Ale teraz nie śpiewam dużo, to pozapomniałem po tego. Kiedyś się chyba dużo śpiewało, nie? Tak. Nie było... To do mnie na weselach na tym to o kółki się chodziło. To zaśpiewał i muzyka grała. A przeszedł drugi, to ja miał taki wypadek. Przeszedł drugi, wszedł później,
do więcej muzykantów, a mnie przerwały, jemu grają. A ja z oseczkę miał taką wyjściową, ale krótko. Ale go przeżegnął 2 razy spod i ja śpiewał, mnie grał, a on leżał chwilę, panie. Dziadziu ma głos. Rzadko który młody ma taki głos. No, tak. Jeszcze wibracje robić i... A potem jego to szwagier, ten Wolan Mietek, to nie wiem, szwagier to jego był czy coś, przyszedł, rozegnął to resztę, wszystko wyprął, mnie się nie chytał, nie wiem czego, ale mnie nie. A te rozegnął to Kowola, Kaska Górnickiego i Fredka, to z tej Wielkiej Góry, bo to było tam na Niebyleckiej Górze na tym. Z tej Wielkiej Góry to tak leciały, się przewracały co kawał. Pieprzały. A ja był spokojny, mnie się nie tekały, nie będę go. No. Ale potem nie skończyłem grać, ja pierwszedł to jako cholera, panie. Porządek musiał wyjść. Super. Chciałem podziękować jeszcze raz panu kapitanowi za możliwość spotkania, za możliwość rozmowy. Dziękuję. Ja dziękuję i zapraszam jeszcze pana. No może jak jeszcze będzie się okazja kiedyś uda. jakoś tego. To pogadamy. Wiśniówkę jakąś przywiozę. No, może co nowego będzie, albo co? Ja lubię. No, zapisywać właśnie i Tak. wnukowi mówić, jak coś tam się z Tak. tymi motocyklami, bo ja jestem No, no. zbzikowany na Dobrze, punkcie dobrze. Sokoła, także... Tak to lubię, panny lubią, te robabki mnie lubią. Przychodzę, tu kiedyś taka jedna z rowerem, o Beatka Sucho, czy prawda mówię, z rowerem chodziła po drodze. I wypatrywała. Zaprosiłem ją, przyszła, nie powiem. Przyszła, jako miło dziewczę, bo to panna jeszcze. W nagrodę to dostał miodu, litrę tam gdzieś jest, kwiatów bukiet dostałem i woltało ją prosić nawet. No. Chyba, że masz ochotę, dziadziu, pół kieliszka z panem. No. Ja nie piję w ogóle Ja tak samo alkoholu, w ogóle nie? nie piję. Dziadziu nie ma Jakoś z tym już, się no. napić. Ja też nie piję. Sami nie pijący! Ja tylko dziadziu szukam towarzystwa, ja tak samo. To może Beatka dlatego już przyszła. Bo ja wisiówkę mam, bo i starosta przyniósł panie te wszystkie, my dostał pakunek, kwiaty i mówi to, co pan najlepiej lubi, to my przywiezły tę wisiówkę i dostałem chyba 2 albo 3 butelki. O. No. Dla zdrowotności. No ale będzie to święto, to mam robiono tak, jedne gorsze troszkę, wiśniówkę dla tych pijoków, takich pierońskich, nie? A dla tych poważnych ludzi lepszą. Oj. O matka. Zaraz będę musiał to pokazać zaplecze, bo my tu filmujemy cały czas z tej strony, jak to tutaj z tyłu jeszcze jest. No. Ja wam zaśpiewam, że wielki urwiś to jestem ja, to tem dobrze wiecie. Znają mnie tu, znają mnie tam, znają mnie w całym świecie. Reklamą moją to jest to, co ja ze sobą noszę. Sztajery 2, rzeźnicki nóż i te spodenki w klosze. Reklamą moją to jest to, co ja ze sobą noszę. Sztajery 2, rzeźnicki nóż i te spodenki w klosze. Brawo. Brawo, brawo. Ja śpiewa całe życie śpiewał, ale jak głos mam jeszcze trochę, pamięć to śpiewam. Ale naprawdę, 107 lat to pełen szacunek. To się ludzie dziwują. No. Pan kapitan większość życia zawodowego właśnie spędził jako rzeźnik. Oho. Tak. I na całym świecie ludzie się dziwują, za to szczyżowiany piją i tańcują. Wojtka chce nauczyć, a jemu to nie podchodzi. Nie podchodzi. O, ja tutaj, A pokażę widzisz, jeszcze. Wojtek, Nie uciekaj tutaj, tu jest tak, Wojtek, Bo być może już przyjechali to tu jest wnuczka chyba, tak? Żona.
żona wnuczka, tak? Beata. Beata. I tu kolega Robert, dzięki któremu też tutaj jestem. On się, choć gdzie to mnie odwozi, przywozi, opiekuje się mną. Kolega bardzo dobry, Super. tak. I Warto. pożyteczny, o. Dobra, no my powoli tutaj kończymy, bo już jest która? 17 godzina. Jeszcze jedziemy do jakiegoś muzeum, Muzeum Silników Stacjonarnych. do silników stacjonarnych, także Konieczkowej. ten A gdzie to odcinek jest? W Konieczkowej, za kończymy Niebylcem. powoli. Tak? Mojego Krzysztofa nie ma, bo on tak bardzo chce. Chciał tam być. Strasznie, panie. No teraz to cała Polska będzie i to nie Tak. tylko, bo to ludzie oglądają A jeszcze naprawdę. mu książkę by dały, jedne z tych książek. Troszkę poczytał, gadali, o Boga. Pięknie, pięknie. No to się tak. czyta naprawdę, to jest ta historia, to powinien być jakiś film. Tak, tak. Jakiś film to jest Tak. scenariusz na kasowy film i No, no. może kiedyś się okaże, że tak będzie. Czekajcie, bo tutaj zobaczymy, że jeszcze jest jakiś takie świetne. Bo takich jak ludzi, co ja przeszedł, te biedy, te wojny, to nie ma. Mhm. Jak był, to zginął, a tam się skończyło. No A ja tak. wszystko przeżył. I jeszcze opowiedział. Ja I na opowiedział. końcu zaśpiewał. Tak, zaśpiewał. To jest naprawdę. Śpiewać i tańcować, to ja bardzo lubię. I kochać panienki, tego nie zagubię. To może to jest jakaś tajemnica tej długowieczności. Tak. Jeszcze i teraz tyle lat mam, a jak są ładne dziewczyny, to mam ochotę na nich jeszcze. O. A i tam mamy na spotkaniu, to jak nie lubią te babki, to wypiłem mi dzisiaj po 2 kielichy, potem on zaśpiewał je ładnie, to i wyściskały mnie i wszystko. Także mnie jest taki zapomniany człowiek, tylko żyjący. Mhm. To się cieszę bardzo. Cieszę Oj. się, no. Pan kapitan żyje pełnią życia. Ani młode tak nie żyją teraz, tak. Korzysta ze wszystkiego. Tak, będziemy się już tam zbierać. Aha, No ja i zostawiam dobrze, mam- tutaj książkę. Zostawiam tutaj tą książkę. Wnuczka, kochana żonę, to ona ogoli mnie, codziennie wygolony. To co bym się, gdzie bym się chciał tego? Gdzie tak Wygoli dobrze, mnie, bo no. mi musi dziadziu ładnie wyglądać, bo taką pani ma przyjdzie się do ciebie. No to nic nie godą, do pani to muszę być ogolony. I zadowolony, strasznie dziękuję, i że mam taką kochaną kobietę, co o mnie dba. Za to dłuż będę żył. Nauka i czyny, spoczynku ani chrztyny, strzelanie, celowanie, gaz i ciągle bojowanie. Wojsko to jest szkoła, oj szkoła, oj szkoła, oj wcale nie wesoła. Nauka cały dzień, tam dyscyplina dusi, oj dusi, oj dusi. Pracować każdy musi, chociaż największy leń. Nauka i czyny, spoczynku ani chrztyny, strzelanie, celowanie. Ciągle bojowanie, szermierka, grabierka i karabiny mój. Oj, raport i paka za nieczyszczoną broń. Podoficer służbowy, od rana suszy głowy. I swą żołnierską brać, i swoją dolę marną. Oj marną, od piraka żarną. W szeregu każe stać. Nauka i czyny, spoczynku ani chrztyny, strzelanie, celowanie, ciągle bojowanie, szermierka, grabierka i karabiny mój. Oj, raport i paka za nieczyszczoną broń. Oj, raport i paka za nieczyszczoną broń. Oj, raport i paka za nieczyszczoną broń. Podnieśmy czoła z nad szarej ziemi,
niech piorun z nieba uderzy. A na to hasło my między swymi poderwiem chówce żołnierzy. Od Karpat szczytów po sine morze, od fali Dniepru po Łabę. Magnety na broń i w imię Boże pokrzepić serca swe słabe. Naprzód sekcjami i w tyraliery, w dłonie burzące granaty. Niech biją w niebo ognia gejzery, biada wam szwaby, co braty. Nie chcemy ciszy, ani spokoju, gromów niech biją tysiące. Hurra na Niemca, naprzód do boju, stają narody cierpiące. Ofiarą wielcy, gromem ataku, laurem uwieńczy wiktorię. Naprzód żołnierze, spod orła znaku, krwią pisać Polski historię. Naprzód sekcjami i w tyraliery, w dłonie burzące granaty. Niech biją w niebo ognia gejzery, biada wam szwaby, co braty. Niech ziemia zadrży i wzgarda śmierci usta Polaka okryje. A pocisk burzy, a pocisk wierci, ziemię przeorze, zaryje. I kto jest Polak, krew niech rozpali, karabin w dłonie niech bierze. I nie hajkuje, i niechaj wali, uśpieni wstają rycerze. Naprzód sekcjami i w tyraliery, w dłonie burzące granaty. Niech biją w niebo ognia gejzery, biada wam szwaby, co braty. O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem, już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych. Że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!